Hej kochani, to co, nagrywamy kolejny, jesteście gotowi na kolejny odcinek o ogniu, nieznany, niezgodny, niezgodna? Nieznany, to było dobre. Wiecie, właśnie przed chwilą, może ja się cofnę, wam trochę pokażę tych widoków, ok? Bo cały czas większość filmów jest pokazywana z samochodu, z sufitu. Pokażę wam, jak wygląda te widoki. Tam jest górka taka fajna. No i trochę poobcowałem z tymi falami, z tym fiordem, z tym morzem, oceanem, jak to można nazwać. Idzie kolejna fala burzy śnieżnej. Widać już w oddali. Kochani, i o czym teraz chciałem się z wami podzielić, jakimi informacjami, to takimi, że w tych moich odcinkach nie ma tematów stałych, ani jeśli potrzebujecie rozwinąć jakiś temat, to chętnie potem zacznę go rozwijać. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to można napisać do mnie prywatną wiadomość, tak jak może zaczniemy właśnie od tego. Wczoraj miałem taką właśnie fajną rozmowę telefoniczną z pewną kobietą, która jest wróżką, no i tam planuje otworzyć, chyba otwiera swoją działalność. Ja do niej zadzwoniłem, bo ona pisała, że nie jest dobrym kompanem na rozmowę, ale poczułem się bardzo fajnie. Byłem w restauracji, zjadłem kawałek czekoladowego tortu, który jest wyśmienity. Można się uzależnić, uwierzcie mi. I wypiłem sobie tam wodę, zjadłem kawałek ciasta i wypuściłem kolejny film. Przetłumaczyłem tu napisy na filmie o tym, jak nie korzystałem z energii ognia, bo nie wiedziałem, że mogę. Umysł cały czas mi tak jakby pokazywał w innych istotach, że ja kogoś krzywdzę, a ja jeszcze nawet nie zapaliłem zapałki. Mówię, zaraz, w tej duchowości, jak jestem taki spokojny i poukładany i naprawdę jestem oazą spokoju, czyli jestem wodą, powietrzem i ogniem, jak zrozumiałem, że jestem 4 żywiołami, a nie tylko 3. I to pozwoliło mi uzdrawiać ciało. Ogień, który się zapalił w tym ciele, on się gotował tam w tym kotle. Błagał, wypuść mnie. Było piękne. Jak moje całe ciało stało w płomieniach. Takich w odczuciu. Było piękne. Całe ciało nie było miejsca w ciele, żeby nie czuł tej energii ognia. Było fantastyczne uczucie. Wow. A zawsze oaza spokoju, grzeczny i potulny. Ale to nie prawdziwa osoba, która się budzi, prawdziwy człowiek, który się budzi w tej rzeczywistości, uzmysławia sobie, że nie może być tylko potulnym, nie może, bo to się wszystko gotuje w tobie. Te uzdrawianie przez innych, babka, dziadek, kurde, masz coś tam w sobie, jakieś bałagany. No i słuchajcie, do mnie kobieta zadzwoniła. Albo powiem wam jeszcze coś. Jak myślicie, dlaczego was, czy wszystkich ludzi, dopóki, siostro i bracie, siedzisz w tym, to nigdy tego nie zauważysz. Nigdy. Zatrzymaj się na tej bujaczce, jak się wszyscy bujają. Usiądź, zejdź z niej, usiądź się na trawkę obok, poobserwuj. Minutę, 5, 10. Zobacz powtarzalność, mechanizmy. Zobacz, jak te ludzie się kręcą. Byłeś w tym. Zobacz. Albo się boją czegoś, albo konsumują. Są uzależnieni od wszystkiego.
wszystkie kolorowe rzeczy są na zewnątrz. Czy nie myślisz, że te rzeczy przez system, przez ten świat są tak zrobione, te algorytmy, żeby Ciebie zabawiać, manipulować Tobą, żebyś tylko nie zajrzał do wewnątrz, tylko żebyś się nie zatrzymał. Tyle okazji, promocji, wakacji. Tam zarób te pieniądze. Ja nie pracuję już nie wiem jak długo, od lipca chyba, tamtego roku. I wszystko mnie karmi, wszystko przychodzi do mnie na czas. Życie mną się opiekuje. Ale jak ja chciałem to kontrolować jako ego, umysł, to kontrolowałem. Fantastycznie. Teraz jak przychodzi bardzo mała kwota zostaje na koncie, to ja ją przyjmuję, akceptuję. Kiedyś się tego bałem. Bałem wejść do sklepu. Ceny mnie przerażały. Nieważne, czy tam był dyskount, czy nie, czy promocja, czy nie. Przerażały mnie wielkie ceny. Ale jak do systemu płaciłem, no to trzeba było, nie? Bo tam jest przykaz, mus. Zanim jeszcze przejdę do tej kobiety, to powiem Wam, że piszę internatywnego e-booka. Drugiego. Pierwszy darmowy jest na stronie. Ten będzie płatny. W 3 językach go wystawiam. Angielski, norweski i polski. Pomyślę potem o innych językach. I wystawiam go z tytułem Jak uwierzyłem w to, że jestem marką i modelem z tablicą rejestracyjną. I tam są 4 fantastyczne historie sądowe. 2 moje, jako Jarka, systemowego niewolnika w tym świecie. Jedną przygodę, którą zobaczyłem mężczyznę na YouTubie. I 3, też Jarka jeszcze, nie jako echo. Czy już wtedy ta przemiana powstawała, ta odwaga i ta transformacja, te części jego. Jako Jarek umarłem 2024 między październikiem a listopadem. To nie trwało 1 dzień, to trwało kilka dni, a odczucie było kilka tygodni. Pozwalałem sobie być bez żadnych tabletek, tylko melatoninę brałem, bo chciałem zasnąć, nie mogłem spać. I powiem Wam, że miałem 4. sprawę dzięki mojemu takiemu przyjacielowi z Polski, który mi pomógł, ale jestem mu wdzięczny za to, że mi pomógł, bo to jeszcze bardziej mnie uwolniło. I wierzcie mi, że wszedłem na sprawę lżejszy, a wyszedłem jeszcze lżejszy, a nie cięższy. Tam była komedia, to był kabaret i dlatego wskazówki są w interaktywnym e-booku. Niedługo dobiegnie końca pisanie tego i będzie można kupić na Amazonie albo na stronie. Na stronie będzie dużo tańszy. Czy to będzie i tak symboliczna kwota, a to będzie dla ludzi, którzy chcą nie walczyć z systemem, tylko chcą na nim pływać. Ma Ci służyć. Przechodzisz z więźnia na kierownika więzienia. Od razu taki awans. To jest dobre. Co to jest niemożliwe, ale nielogiczne przede wszystkim. To powiem Wam. Wiecie co? Jedzie samochód przede mną i ma tak dużo śniegu na sobie. Jedzie 30 na godzinę na 50. Przypuszczam, że jak doda gazu za chwilę na 80, to ta czapka spadnie, to może zrobię mały dystans, większy dystans raczej. I powiem Wam, dobrze, przejdźmy do tej kobiety, do której wczoraj zadzwoniłem, bo powiedziała, że nie jest dobrym kompanem. Mówi, że jest tam wróżką, czy tam starota tego czyta chyba. No i nie, jednak zjeżdża na prawo, chyba zdejmie tą czapkę. Bym Wam pokazał, ale jedziemy dalej. No i za prawie godzinę żeśmy rozmawiali i wiecie co? Poczułem taką lekkość w tej rozmowie i myślałem sobie, o kurde, dobra, zrobię tarczę energetyczną, żeby to, co negatywnego ma do mnie przejść, ale sobie pozwoliłem, zobaczę, co będzie. A zamiast się cały czas przygotowywać do tego, że ten świat ma mnie atakować, to przechodzę na tryb ten świat wszystko mi
mi daje w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, w odpowiednich ludziach, w odpowiednich proporcjach i mi służy i mi sprzyja wszystko. Żyję w lekkości, żyję w obfitości. To jest najfajniejsze, że kiedyś myślałem, że obfitość to są bogactwa, to są miliony. Ja mam tak dużo wolnego czasu, tak cudownie jeżdżę sobie Peugeotem, zwiedzam sobie okolice i nagrywam te filmy, wystawiam je. Tak tworzę Nordic Wild West od roku, że to jest dopiero radość życia. I ta radość życia potem przynosi kapitały. Już coś się dzieje, już za darmowego buka dostałem fajną Buy Me a Coffee. To było piękne, fantastyczne, $10. Kurde, jestem wdzięczny tej istocie. Dostała pewną wiedzę i pokazała, jak to wygląda. To jest fantastyczne. I powiem Wam, że przy rozmowie z tą kobietą, ona się mnie spytała, czy ja znam numer swojej daty urodzenia. Ale ja mówię, ale co to za numer jest? Mówię, datę urodzenia i tak dalej. A ona mówi, nie, podaj mi swoją datę urodzenia, a ja Ci na koniec rozmowy później wyślę SMS-a. Jaki Ty masz numer? I ona mi wysłała tego SMS-a, ale powiem go na końcu. Co chcę Wam powiedzieć? Że ona mi podpowiedziała, co tak naprawdę odbyła lustro. Ale nie wszystko, kochani, jest tutaj lustrem. Nie wszystko. System jest sprytny i Matrix jest sprytny. Te koło samsary. Ona podrzuca Wam inne formy, które nie są skolerowane z Wami. Jak kupicie tą bajkę, że wszystko jest Wami na zewnątrz, że lustro jest na zewnątrz, to uwierzcie mi, że nie kupujcie tego shitu. Nie kupujcie tego. Ja doświadczam takich spotkań z niektórymi ludźmi, którzy mi pokazują kontrast, a nie odbicie to, co ja mam w sobie. Kontrast, gdzie ja jestem, gdzie echo jest, gdzie jest obecność, gdzie jest harmonia między 4 energiami, 4 porami roku i 4 Ewangeliami. Ale słoneczko fajne wyszło, wow, ale super. Dajcie mi chwilę. Powiem Wam, że gdy ja przerobiłem pewien etap 3 dni temu, może 2 dni temu, może 4 dni temu, nie łapię tego, bo mnie nie interesuje data. Ja się nie skupiam na jakichś poniedziałkach, wtorkach, piątkach. Dla mnie jak ktoś mówi, że jest weekend, a ja mówię, a to nie był 2 dni temu weekend? Nie, 2 dni temu to była środa na przykład. Czekajcie chwileczkę, tutaj ktoś naprawia lampę. I powiem Wam, że ta kobieta po rozmowie ze mną odbiła mi tą moją wewnętrzną pracę. Ale ja czułem tam nie jakieś napięcie, czy jakieś energie toksyczne, tylko odbiła mi harmonię. To była fantastyczna rozmowa. Pomimo tam, że ona podnosiła ten, może nie aż tak mocno ten ton, ale to coś jakby chciała wyrzucić, ale ja niczego nie przyjmowałem. I to było fajne, że ja nie miałem się przed czym bronić. To była normalna, fajna rozmowa. I co Wam chcę powiedzieć? Że najcudowniejsze było ta konwersacja taka nasza, spójna. Pierwszy raz od dłuższego czasu rozmawiałem w taki sposób. I ta kobieta powiedziała, że potrzebuje zbliżenia, już ma dość, mówi wiesz co, mówi, już mam dość tych szkoleń nudnych. O, jestem aniołkiem, jestem, jak ona to powiedziała? Jestem oazą spokoju, przyciągnę faceta swojego, mówi, przyciągałam, mówi takie chwasty i tak dalej. Słuchajcie, i mówi,
do mnie, że co? Że ma już tego dość, nie? Mówi, już mam, ja jestem, mówi tą wróżką, czytam te swoje, jak to się nazywa, robi te swoje, z tych kart, tego tarota układa i tak dalej i jak mówi, że napisała mi na Facebooka informację, która wpadła od razu w spam i nie wiem dlaczego tam zajrzałem w ogóle. Zajrzałem w ten spam i miałem to pousuwać tam te spamy, tak? Zobaczyć. I tam tylko jeden tekst był po polsku. A tak to jakieś tam te znaki chińskie, jakieś tam inne tego, gdzie tam reklamowały jakieś tam strony. I wszedłem tą jej treść. I ona mówi, cieszę się, że tego nie usunąłeś. Ja już byłem o mały włos, żeby przesunąć palcem w lewo na telefonie. I co się stało? Ja przeczytałem te treści, że ona zajrzała na stronę jeszcze prywatną Echo facebookową i powiedziała, że jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby facet mówił o miłości, o wdzięczności i miał takie nastawienie i taką energię. Mówi, ja też jestem na tej ścieżce i fajnie by było porozmawiać. I dlatego ja zadzwoniłem. Ale skończyłem to działanie w tej restauracji. Zamknąłem laptopa i jechałem sobie, tak jak teraz nagrywam, to z nią rozmawiałem. I w tej rozmowie, gdy ona właśnie mówiła, że już ma dość tych nudnych szkoleń, ona chce faceta, żeby ją widział, żeby ją czytał, żeby ten... A mówiła, powiedz mi jedną rzecz, kochana, powiedz mi, co jeśli tam nie ma tego, czego szukasz? I wszyscy ludzie żyją w tej iluzji szczęścia, harmonii i radości. Ale jak popatrzysz na cykle, jak popatrzysz na porę roku, jak wyjdziesz od tego telewizora, pójdziesz do natury, ale nie tam na 15 minut jeszcze z telefonem w ręku albo w kotłujących się myślach w głowie, bo ego umysł będzie ci zsyłał ten piece of shit tego świata. Zabierzesz ten wczorajszy film ze sobą, jakoś pierdalamento, rozmowę głupią ze znajomym albo ze znajomą i nie da ci tego zobaczyć. Wejdź w jakiś oddech, złap tam ten oddech, taką harmonię w tym oddechu, nie trzymaj tam 10, 15, 17, nie kupuj tego situ, płyń w tym oddechu, stań się tym oddechem, potańcz z nim. Jak ja stosowałem te techniki oddychania, to uwierzcie mi, że ja czułem dyskomfort, ciało czuło dyskomfort. Ja mówię, co ja robię? What the fuck am I doing here with this? Teraz robię wszystko z taką lekkością. Nie skupiam się, jak czuję, że łydki się napinają, jak ja wizualizowałem kiedyś, czułem, jak łydki się spinają, to mówię, co to jest? Ja wyrzucam tą energię. Jak ktoś mi nawet da na chwilę i nie zrobię takiej tarczy, bo tam nie robię na każdego tarczę energetyczną, którą może rzucać jakimś tam jadem, hejtem, a ja tego nie biorę. Situ. To powiem wam, że ja wychodzę z takiej rozmowy, idę i tak jak łabędzie, które się biją, pokazuje nam natura pięknie. Odpływają po jakiejś konwersacji swojej tam o chlebek czy o jakieś ziarka, kłócą się, odpływają i trzepią mocno skrzydłami, a potem znowu są spokojne. Mówię, a ty kurde, dziękuję serdecznie, moja matka natura, prawdziwy dom, prawdziwe ciało pokazuje mi. Ona mnie kocha, daje mi to, co najlepsze. Moi ziemscy rodzice też dawali mi to, co najlepsze. Nie mogli mi dać niczego innego, bo żyli w programach, w mechanizmach. Ja jestem za to wdzięczny. Wysyłam im światełko, ale to jest przeszłość. Ja nie jestem synem, nie jestem rodzicem, nie jestem przyjacielem. Ktoś mówi, a ty nie masz przyjaciół? A to ty wykorzystujesz ludzi i masz przyjaciół? Ja mogę być obecnością, ja mogę być z tobą w kontakcie dzisiaj, cieszyć się miesiąc, 2, 3, ale nie oczekuj ode mnie, że będziemy przyjacielami na wieczór. Może będziemy, nie, whatever, jak chcesz. Ale nie oczekuj ode mnie, że potem, jak ja nie będę się do ciebie odzywał, to ja nie jestem twoim przyjacielem, bo cię nie kocham albo nie szanuję. To nieprawda. Moja miłość jest wolna, nie jest zamknięta. No i
teraz dojdziemy do tego sedna z tej rozmowy z kobietą przez telefon, gdzie ona mówiła, że ona potrzebuje tego faceta, nie? Żeby ją widział, żeby ją tam to i tamto. No i ja mówię, no a co jak tu nie ma? Ona mówi, ale ja mam gdzieś już te medytacje, te słuchanie innych i tak dalej. Ja chcę, żeby tam, no, żeby to wszystko było. Ja mówię, no i tak mocno tego chcesz i tak słuchając ją mówię, kurczę, tak w sobie w takiej ciszy zobaczyłem, że jej tak samo gotuje się w piecu ten ogień. Że ona mówi o tym. Jak się łatwo czyta takiego brata, siostrę. Ja mówię, wiesz co, pomogę ci w czymś. Mówię, idź do miasta. Wydrzyj się. Pokrzycz. W dupie miej, co kto gdzieś powie. Nawet niech cię, mówię, zamkną na dołek na jeden dzień, bo naruszyłaś system, bo zakłóciłaś ciszę, albo coś takiego, albo straszyłaś ludzi. Mówię, rozwal coś, jakiś stary segment, meble albo coś, wal w poduszkę, ale przeproś to potem, przytul, pokochaj, powiedz, że musiałam, albo wyjdź gdzieś, wybiegaj się, zmęczyć na siłownię. Dlatego ja zobaczyłem, co ja teraz robię, jak ja biegam, jak ja natańczę, zobaczcie, jak systemowo jest utarte, jak ja widzę bieżnie w wyobraźni, to mówię, biegam szybciej niż chcę powiedzieć. I co się dzieje? Tak działa właśnie system. 1000 razy prawda, bullshit tego świata, systemowy bełkot i innych ludzi, którzy nie przeżyli ani jednego dnia, tylko żyją w programach, w mechanizmach i w strachu, karmią innych braci i sióstr tym samym sitem, tym bólem, lękiem, siedzeniem na dupie, nie tworzeniem, nie cieszeniem się tym życiem, tylko oglądaniem życia w telewizji i w filmach. Jak chcesz się tym karmić, to wyłącz te wideo i włącz sobie serial, drogi bracie, droga siostro. Ale jeżeli zrozumiesz to zobaczcie, ja tańczę na bieżni, nie biegam, ja tańczę, włączam bieżnię i tańczę. Zamykam oczy, biegnę na Bałtyk, na środek Bałtyku, tam tańczę. Ktoś może powiedzieć, ale co ty za głupoty teraz gadasz? Jak chcesz zrozumieć to logicznie, drogi bracie, droga siostro, i trzymasz się tego wieszaka, trzymasz się tego ciała, to nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić, że to możesz. Że możesz wyjść z ciała i eksplorować różne miejsca. Ty musisz zapłacić, żeby jechać na wakacje. Ja tego nie muszę. Zamykam oczy, albo nawet nie muszę zamykać oczu. Już więcej przeżyję niż ty w tym all inclusive i w tym sączeniu tych drinków. Uwierz mi. Mnie wyprawa w Himalaje nic nie kosztuje, a ciebie zadaj sobie te pytanie. Na Bali ile cię kosztuje wyjazd? Mnie nic. Mój spędzony czas. Nie mam żadnych bramek. Nikt mnie nie zatrzymuje, nikt mnie nie kontroluje bagażu. Ale to jest mój świat. Zobacz, w jakim ty żyjesz, droga siostro, drogi bracie. Jak się trzymasz tego futra z norek, się trzymasz tego ciała. Jak zaobserwowałem tą kobietę, czego ona potrzebuje, ta kobieta, ta droga siostra. Ja mówię, ja pierdyle, mówię, wiesz co, wywal ten ogień. I ona podziękowała mi, ona powiedziała, że no teraz to mi tak wytłumaczyłeś, że wow, jestem ci wdzięczna za to. I za chwilę pisze do mnie SMS-a po tej rozmowie, że twój numer, nie inaczej, pierwszego SMS-a wam może delikatnie streszczę, bo nie podałem jej imienia. Jeżeli dojdzie do niej ten film, to tylko ona o tym będzie wiedziała, że o, i z takim facetem mogłabym pójść do łóżka. I delikatnie się uśmiechnąłem. To było nawet takie fajne, miłe. Ja pierwszy raz w życiu dostałem takiego SMS-a. I to było mega, mega, mega odważne. Ale co zrozumiałem? Następne SMS-y czytam i ona mówi... Następne SMS-y czytam i ona mi mówi tak, że twój numer, sprawdziłam, jest 33. I po tej godzinnej naszej rozmowie wszystko do ciebie pasuje. Ja tego SMS, tę informację odczytałem za jakiś tam czas, bo chyba parkowałem samochód wtedy albo coś innego robiłem, że od razu tego nie przeczytałem. I
co? No i ona mi powiedziała o tej liczbie 33, że wszystko do mnie pasuje. Mówi, to jest najsilniejsza liczba. I wykrzyknik tam nas postawiła. Ja mówię, jak fajnie przeczytałem umysł, że powiedział, dodaj więcej wykrzykników, żeby się pochwalić. Ale ja nie mam przed czym się chwalić, przed kim. Ja nie potrzebuję oklasków. Ja nie potrzebuję waszej zgody do życia w prawdzie. Ja nie potrzebuję niczego z zewnątrz. Ja mogę mieć was jako przyjaciół, jako braci i siostry, którzy zaczynają czuć, żyć w prawdzie. Ja mogę tu was mieć, ale ja nie chcę żadnych ról. Ja nawet nie chcę. Wychodząc stąd, z tej rzeczywistości przez ucho igielne, ja odrzucam wszystkie role. A ktoś może powiedzieć, to ty jesteś narcyzem, to ty jesteś egoistą. Myśl sobie, bracie, co chcesz. Ja już nie potrzebuję twojej prawdy, żeby wyjść z tej gry. Ty chcesz mnie zatrzymać tą twoją prawdą? Tą twoją śmieszną prawdą? Chcesz mnie zatrzymać? A ty możesz powiedzieć, a ty to nie masz śmiesznej. Przekonaj się, przejdź przez ciemną noc duszy. Przejdź przez to. W prawdzie. Wyłącz te zegarki cykające. Te telewizje. Odłóż tabletki. Te ogniste wody. Poznaj siebie w prawdzie, w ciszy. Zobacz, kim jesteś. Tak naprawdę twój umysł powie ci, jak cię kontroluje. Wszystko o tobie wie. Wie, czego się boisz. Wie, co lubisz. Wie, jak tobą manipulować. Wszystko o tobie wie. Kochany. Dopiero jak poznasz prawdę, że nie ma nad tobą władzy. Tak jak z filmu Rewolwer jest tekst. Twój wróg kryje się tam, gdzie nigdy nie będziesz go szukał. Albo stajesz się lepszy, grając z lepszym przeciwnikiem. Ja już ze wszystkimi przeciwnikami grałem. Jak w szachach. Ale bez walki, bez chęci wygrywania. Dostałem takie wpierdziel od tego pięknego świata. Tyle cierpienia dostałem, że sobie nie wiem, może wiecie, bo sami może jesteście na tej drodze, jeżeli oglądacie ten film. Dochodząc do sedna tego czytania SMS-ów tej kobiety, zajrzałem w Google. Wpisałem te 33, mówię, nie wiem po co mi to, ale zajrzałem. Czytając te 33, rzekomo najsilniejsza cyfra z daty urodzenia ziemskiego Jarka, który zamieszkuje tego awatara teraz. Dziwnie się to życie teraz dziwnie się wyrażam w tym życiu. Ktoś ma do mnie pretensje, ale ja mówię, ale o co? Wczoraj, tydzień temu? Ja nie wiem, co było tydzień temu. To jest przeszłość. Chcesz mi mówić o przeszłości, jak ja żyję teraz? Pogadajmy, co teraz jest. Też trzymasz ból z tygodnia? Niby ja ci go dałem? To jest egoistyczny ból ego. To jest egoistyczny ból umysłu. Drogi bracie, droga siostra, tobie nic nie dałem. Sam sobie bierzesz, słuchając słów. Czy Hitler dał tobie cierpienie? Czy Stalin? Czy Tusk? Czy Donald Trump? Dał tobie cierpienie? Ja nie oglądam telewizji od 9 lat, wiadomości. Oglądam kilka filmów, ale o świadomości. Czasem sobie pozwolę na jakiś tam film z innej półki, ale nie thriller, nie horror. Ja tego nie potrzebuję. Żeby mi się to kiełbiło w głowie? Żeby to mi umysł podpowiadał? Ale on jest oświetlany światłem świadomości, ta scena, i on wie, że z czymkolwiek wyskakuje, to od razu wychodzi na scenę, gdzie są Jupitery świadomości i co on mi może zrobić. Wychodzi za winkla i ma etykietę, chce cię przestraszyć, chce ci rzucić poczucie winy. Ja mówię, no serio? Naprawdę tego chcesz? Ale ja nie jestem tą emocją. Ja nie jestem tymi myślami twoimi śmiesznymi. To co ty chcesz zrobić? Co chcesz zmanipulować? I teraz zapytaj się, drogi bracie, droga siostro, co on pieprzy, ale może jest trochę w tym prawdy. A jak ktoś mnie manipuluje, ktoś nie z zewnątrz, tylko ktoś inside of me, we mnie, droga siostro, drogi bracie, 24H, jesteś manipulowana, jesteś manipulowany przez umysł. I nawet o tym nie wiedziałeś, nie? Kto ci to powiedział, drogi bracie, droga siostro? W tych filmach, w tych serialach ci powiedzieli? W wiadomościach,
których cię uzależniają, strasząc. Dlatego wiadomości trzymają cię w strachu, jak się nimi karmisz. Przyroda ci pokazuje życie, prawdę, cykle. Masz partnera i go nie masz, a ty nie, ja go zatrzymam. 70 lat, pokażą jedno babcie i dziadka, a potem jak umierają, to babcia mówi prawdę na dołku. Jak się nasłuchałem, jak pracowałem jako Jarek po wojsku, poszedłem na skoczka w Polsce, chowałem ludzi, to ja słyszałem tą miłość, tą prawdę całą. Jak już go nie było, jej nie było. Oj pani, ile ja się z tym chłopem miałam. Ja chciałam od niego odejść, ale rodzina, co rodzina by powiedziała? To nie rodzina, tylko umysł jej mówił. Będą się z ciebie śmiali. Grzech popełnisz. Wzięłaś kościelny. Podpisałaś cyrograf. Na dobre i na złe. Religia. Jak zobaczysz prawdę w prawdzie, kochany bracie, kochana siostro, to ci sandały spadną, a zobaczysz, że żadnych sandałów nie masz na tych nogach. To zobaczysz. Widzenie świata w prawdzie jest czymś nie do opisania. To jest tak potężne bogactwo, że nie można tego nawet podnieść, złapać. Już niczego nie potrzebujesz od tego zewnętrznego świata. Martwię się o ciebie. To jest piękne słowo. Albo marnujesz się w tym, co robisz. Takie teksty słyszę. Ja mam wziąć te brudne wasze ścierki, szmaty, koszulki? Śmieszni jesteście? Mam znaleźć was nauczyciela? Ucznia? Kursanta? Mistrza? Ja ani nie jestem mistrzem, ani nauczycielem. Jestem wiecznie wędrującym uczniem, a potem jeszcze tą rolę zostawię. Przechodząc przez ucho igielne. Jak zostawię już ten skawander, ten kombinezon, te ciało wasze, którego tak dopieszczacie ciastkami, różnymi używkami. Wsypiacie ten głos w głowie, zamiast się z nim zmierzyć, ale nie walcząc. Posiedzieć w nim, popatrzeć na niego, posłuchać go, jak wam piękne pieśni śpiewa. Wow. Wejść w czata GPT i zadać sobie pytanie, czy on pieprzy dobrze, czy nie? Może tego nauczyciela potrzebuje. Ty nikogo nie potrzebujesz, droga siostro, drogi bracie. Nikogo. Ty potrzebujesz zajrzeć do siebie, do swojego wnętrza, poznać siebie. Już nikogo nie będziesz potrzebował. Ani Nordic Wild West, ani prawdy tego świata, ani tych słów, ani echo. Nikogo. Nobody. You need nobody. Powiem wam, że gdy sprawdziłem te 33, tą cyfrę, to znalazłem tam całą prawdę, którą nie wiedziałem, że zrobiłem ten projekt, że podjąłem decyzję pomagania, tak jak Budda, może nie pomagania, nie uczenia, tylko nie budowania klasztoru, tylko miejsca, takiego rozpalenia ogniska. I bracia, którzy czują, którzy potrzebują wsparcia na tej drodze. Nie depresji, bo ja nie brałem żadnych leków. Ja nie potrzebowałem żadnych leków. Ja nie kupowałem farmaceutów. Pójdź, bo masz depresję. To był deep rest. Krótki. Bardzo łatwo go zostawiłem. Ja podziękowałem mu za te wszystkie moje cienie, te wszystkie moje lęki, strachy, niepokoje. To wszystko się przerobiłem. Ukochałem to. Umierałem. Ja myślałem, że wtedy umrę. To było takie już pożegnanie się. To mówię, no dobra, to tak ma wyglądać życie. Ja już i tak umarłem, przeszedłem ten proces. Już się nie boję tego procesu umierania. Fajny gdzieś tekst był chyba. W necie słyszałem, na YouTube chyba od Buddy nawet, który mówi: umrzyj zanim umrzesz. Ktoś może powiedzieć, ale jak mam to zrobić? No nie, że się położyć, wziąć tabletkę i umrzeć, tylko właśnie dojść do tego procesu, gdzie jak się budzisz świadomość, to wtedy twoją duszą kierują 4 pory roku. Jak siedzisz w telewizorze, siedzisz w telefonie, siedzisz w używkach, to tego nie zobaczysz, droga siostro, drogi bracie.
Dopiero jak to odstawisz wszystko, będziesz w prawdzie żył, w tu i teraz, wtedy życie daje ci wskazówki. Różne sytuacje dają ci wskazówki. Nie telewizja, nie inny człowiek. On ci daje ten inny człowiek w słowie, w uczynku, w postępowaniu. Widzisz korelację albo widzisz sprzeczność. I wtedy widzisz, jaką pracę robisz, kochany bracie, kochana siostro. To jest piękne. I powiem wam, że jak przeczytałem te 33, to wszystko to, co zrobiłem z projektem, to jakie zmiany zrobiłem, wszystko odbiło się prawdą. Nawet to, że chciałem kosztem siebie ratować wszystkich ludzi dookoła. Ale zobaczyłem, że niektórzy nie potrzebują pomocy. I usłyszałem nawet takie hasło: kogo ty chcesz uratować? Tutaj taka fajna wisienka pewnego brata z zewnątrz. Usłyszałem taką piękną treść: kogo ty chcesz ratować? A okazuje się, że już jednej kobiecie pomogłem. Znaczy, nawet ja jej nie pomogłem, ona sobie sama pomogła. Usłyszała, poczuła tą prawdę, czego ona potrzebuje. To tak samo jak ktoś zakochany by do mnie zadzwonił i powiedział: słuchaj, powiedz mi, jak zakochanie wygląda. A on powiedział: to ty mi to powiedz. A jak się czujesz? No tak, jak myślisz? A jak się czułaś tydzień temu? Jak się czułeś tydzień temu? 2 miesiąc. No, do dupy, smutno, tak, teraz przyroda nabiera kolorów, cieszy mnie śnieg, akceptuję wszystkich ludzi na zewnątrz, nieważne jak wyglądają, co robią, jak się odżywiają, nieważne, akceptujesz wszystko. No to jest zakochanie, tak myślę. No i masz odpowiedź. Naprawdę odpowiedź była w tych pytaniach. W tym pytaniu już była odpowiedź. Dlatego jak ktoś teraz mi wysyła na przykład, bo dziękuję za te kontakty prywatne, za nie wysyłanie komentarzy pod filmem, tylko za te kontakty, za wysyłanie wiadomości na priv, na echo. Można wysyłać. Teraz założyłem jeszcze kanał Nordic Wild West na Facebooka i będę tam dawał live'y, za które jestem wdzięczny. Za to, że jeden brat mi podpowiedział, że to się nie sprzeda na Facebooku. Dziękuję mu bardzo za to, ale sprzeda się na Facebooku kanału Nordic Wild West, gdzie nie mam żadnego jeszcze żadnego znajomego, ale jest publiczny, ustawiony, i potem jeszcze w TikToka będę robił też live'y, tylko dużo krótsze, dużo takie bardziej esencjonalne i takie z krótkich takich tematów. Chociaż uwielbiam tą płynność, nie takie tam, że no dobra, bo tak muszę być, albo trzymać się jednego tematu, bo to jest ekspresja przeze mnie, to wszystko przeze mnie przemawia, a ja czasami tak, te echo, czasami tak się zastanawia, jak ja teraz mam żyć w tej rzeczywistości. No cieszyć się, no niektóre mam doświadczenia takie, niektóre takie, mam już coraz mniej tych takich negatywnych, ale biorę wszystko, co przychodzi, ja już się nie boję nie brać wszystkiego, bo to ja się tym nie przejmuję. Ja wiem, jak to neutralizować, jak z tym nie walczyć. Słuchać i puszczać to. Nie brać tych cudownych podpowiedzi z zewnątrz. Nie chodzi o to, że jak będziesz ze mną rozmawiać, to ja nie będę uczył się z tego. Ja się uczę ze wszystkiego. Z natury, z przyrody, z tego pięknego, z tej drogi, którą robię. To jest piękne, fantastyczne. Bardziej doceniam, bardziej kocham. Kiedyś tego nie potrafiłem zrozumieć. Myślałem, że mi pieniądze, że bieg tego świata, jak ja patrzę, jak te moi bracia, siostry biegają do pracy, do tego wszystkiego, do sklepów, konsumują, to widzę i akceptuję. Tam jest pełna akceptacji, tam już umysł już nie ma czegoś takiego, że on mówi: zobacz, jak ten wygląda, zobacz, jak ta wygląda. Tu już jest czysta akceptacja. Ja cały czas to akceptuję. Nawet jak cię dotyka coś z filmu, droga siostro, drogi bracie, to są twoje guziki jeszcze, które się odpalają. Mnie już nic nie odpala, bo ja nie mam kogo bronić. Kogo? Niby te echo? A Jarka? Jakiego Jarka?
To są narodziny na nowo. Co Jezus mówił w Ewangelii Świętego Mateusza? Co Jezus powiedział? Kto narodzi się z ducha, będzie żył duchowo. Narodzi się jeszcze raz, faryzeusz mówi, wejść do łona matki będąc starcem, ale to nie o to chodziło. Piękny, głęboki przekaz. Piękne słowa. Poznacie prawdę. Ja poznałem prawdę, ja nie potrzebuję już żadnych nauczycieli, mistrzów. Ja już nie potrzebuję, żeby ktoś mi dawał jakieś imię. Po co? Po co? Znam prawdę, zakochany jestem w życiu. I w ludziach, którzy patrzą, jak jestem zakochany i mnie nienawidzą za to, chcą mnie ganiać za to, że jak ty się możesz cieszyć. I wiem, że oni idą i walczą jeszcze. Oni toczą walkę ze sobą. Nie wiedzą, że toczą ze sobą. Nie myślą, że świat robi im to wszystko. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Nie widzą tych powtarzalności. Kurde. Jak ja widzę, słyszę te powtarzalności, jak te schematy. Miałem kolegę w Polsce. Dalej go mam, to jest mój przyjaciel. Puszczę go, jeżeli będę kończył tutaj tą kadencję, tą lekcję, tą szkołę. Puszczę wszystkie role. I nic już nie potrzebuję z tego świata. To jest największe bogactwo. Kiedyś byłem biedny, a myślałem, że mam wszystko. Teraz mam samochód i telefon i czuję nieokrzesaną radość i wdzięczność, harmonię i obfitość. To jest coś, co? Umysł mi nie mówi? Nie chcesz mi coś powiedzieć? A ile masz na koncie? Co? Czemu mi nic nie mówisz? Ty weź coś szepnij. Proszę, wyjdź. Wyjdź na tą scenę, odwal mi kabaret. Eksperci mówią, że człowiek w depresji ma od 5 chyba do 7 tysięcy myśli na dzień. Kumacie? I umysł ryje im tak głowę, tak ich programuje, że oni nie chcą już tego głosu słyszeć i dlatego biorą tabletki. I usypiają tą swoją świadomość. Usypiają tego swojego awatara. I co się dzieje wtedy, jak weźmiesz taką tabletkę, drogi bracie, droga siostro? Co się dzieje, kochana? Co? Zaczynasz się leczyć, czy zaczynasz się usypiać w tym? Uciekać, walczyć. Jak ja słyszę, jak ktoś mówi, będziemy walczyć z rakiem. Kochani, kurde. Walka zasila. Zobaczcie, walczycie o pokój i co robicie? Jeszcze więcej wojen jest. Wycofajcie uwagę wszyscy. Cała ludzkość, jak wycofa uwagę z tej rzeczywistości, to system upadnie. Nie będzie wojen. Poznacie prawdę, będziecie się kochać. Poznacie siebie na nowo. W prawdzie. Na nowo, w prawdzie, bracia, siostry. A ktoś mówi, ten pieprzony Putin, albo jeszcze lepiej. Nie będę używał tych wyrazów, które słyszę. Ale jak Putin to ja. To mój brat. Ja mogę się z nim wyściskać. Jadę samochodem, mieszkam w Norwegii. Jak możesz się wyściskać z Putinem? No właśnie. A jak ty możesz go nienawidzieć? Właśnie tak. O, jak fajnie to przekazałem. Ja mogę z nim sobie wypić poranną kawę na Manhattanie albo w Paryżu, w najdroższej restauracji. Ty możesz to zrobić? Droga siostro, drogi bracie? Możesz przytulić Putina? Zaraz mi się zapali czerwona lampka, albo jeszcze polecę po karabin z piwnicy. Serio? To jest otwarte serce, twoim zdaniem? Tu jest jedność? Przyszliśmy z domu na te podwórko dualizmu, białego i czarnego, dobrego i złego, a ty chcesz tutaj coś naprawić? Napraw siebie, drogi bracie, droga siostro. Jeszcze zostaje nutka nienawiści, złości, pogardy, bólu, pretensji, winy, albo dam, ja już nie mam siły dźwigać tej winy, to dam komuś tą winę. O, echo idzie. To mu dam mu tą winę, dam mu to pretensje, krzywdzisz mnie. O, to te twoje nagrania, pójdziesz do piekła. Wow, jakbym kupił taką piękną narrację, tak jak inni to kupują, no to tak by było.
buduję tej narracji. Żadnej już narracji nie buduję. Żadnej koncepcji. Znalazłem prawdę i nikt mnie z tej prawdy nie wyciągnie. Sam tam skoczyłem. Tak jak sam utożsamiałem się z umysłem. Że on to ja. Jego rolę to ja. Aha, ale kto prawdziwy ja? Eckhart Tolle. Mój brat. Zresztą. Ale jak to? Ty masz Eckharta Tolla za brata? To nie masz w Polsce brata? Jednego z krwi i kości? A no nie. Mam... Nie wiem ile jest mężczyzn na świecie, dzieci, chłopców. To wszyscy są moi bracia. Wszyscy. Wszyscy są mną. A ja jestem wszystkim. Mogę być wszystkim i niczym. Mogę być wszystkimi siostrami, a siostry mogą być wszystkie mną. Czyli prawie 8 miliardów, czy 8 miliardów jest ludzi na świecie. To oni są wszyscy moimi braćmi. No to dawaj im pieniądze teraz. Pokażesz, jaki jesteś brat. Ale oni nie potrzebują pieniędzy, kochani. O, teraz to masz wygórowanego echo. Serio? Naprawdę? Mam wygórowane ego? Mogę się z tobą zgodzić. Ja nie potrzebuję z tobą walczyć, drogi bracie. Chcesz mnie złapać na słowa? Chcesz spróbować dotknąć ognia? Myślisz, że jak teraz przekazuję to i używam swojego źródła wody, której przemieniłem wodę w wino, a ciało ma 70 ileś tam procent, czy 70, czy 80, nieważne. Ja nie łapię się cyfr. Przemieniłem stan świadomości z niskich częstotliwości, z niskich energii na wysokie. Nie potrzebuję skrzydeł i pokazywać ci, że potrafię latać. Bo zakochania nie można pokazać. A to nie jest zakochanie w kobiecie na zewnątrz. To jest wewnętrzne zakochanie i trzymanie się tego. Jestem 100% miłością, radością i harmonią. I kobieta przychodząc do mnie, jak ma 70, nawet niech ma 120 i odejdzie, bo znam cykl. Jeśli wiecie co, naniosę wam fajny film Człowiek z Ziemi, ale fantastycznie końcówka do mnie przemówiła. Ten facet mówi, że ma tam ileś 4000 lat, czy 2000 lat, nieważne. I mówi, że on no i kobieta, która zostaje na końcu sceny. Zachęcam do obejrzenia tego filmu. Potem skłamał tym ludziom, bo oni nie chcieli poznać prawdy i ja też tam niektórych kłamnę, bo nie chcę ich ranić. Dlatego dla niektórych jestem Jarek, a dla tych, których poczuję, że mogę być echo, to jestem echo. A niektórzy mówią, dobra, no to bądź dla mnie echo i rozmawiamy. Ja wiem, że ta osoba na zewnątrz, ten mój brat jeszcze podróżuje. I to nie chodzi o to, że ja się stawiam na piedestale, tylko wiem, że podróżuje i wiem, że on dalej trzyma rolę, a mówi, że nie trzyma, że już jest przebudzony. To wtedy umysł mu mówi, już jesteś przebudzony, już jesteś święty, to możesz teraz grzeszyć, możesz wszystko robić. A potem on będzie mu rył, czy jej głowę, ten umysł. Jeśli się z nim utożsamiasz. I powiem wam, że gdy zachęcam do obejrzenia tego filmu, tam kobieta mówi fajnie, wszyscy się rozjeżdżają, mówi, ale nas nabrałeś, że byłeś Jezusem, że nie to miałeś na myśli i tak dalej, że uczył się od Buddy i że mówi, że coś z tymi ludźmi jest nie tak, bo oni umierają, a ja nie, oni się starzeją, a ja nie. I on mówi, chcesz to naprawdę przeżyć? A ona mówi, ile miałeś kobietę? On mówi, nie musisz tego wiedzieć. On mówi, naprawdę chcesz tego? Ona mówi, wezmę tyle, ile mi dasz. Dacie wiarę? I to nie jest reklama echo dla kobiet, że teraz, no dobra, no to ja będę twoją ladacznicą, a ty potem mnie olejesz. Nie, to nie o to chodzi. Jeśli spotkam kobietę, która będzie w pełni, będzie wiedziała o cyklach, będzie wiedziała, że jest żywiołami, że jest porami roku, że jest duszą kierowaną przez te mechanizmy,
przez ten proces, to wtedy znaczy to nie będzie angaż, to nie będzie zaangażowanie się, bo tak tego już nie widzę. Widzę zupełnie inaczej, czuję inaczej. Dlatego teraz nagrywam te filmy. Ja nie patrzę na jakiś algorytm albo na coś, że co tydzień mam to wyświetlać. Nie. Bo ja działam to przeze mnie teraz, ta ekspresja. Ja mam wywalone na to, jak to patrzy, czy ja za często wystawiam te filmy. Ja dzielę się tym ogniem, który teraz się uaktywni. Ja tylko pracuję wiosna i lato. Jak to można nazwać pracą? Ja się bawię, to jest zabawa dla mnie. A pieniądze, obfitość przychodzi z takich źródeł, których nie mam bladego pojęcia. Bo jeżeli bym miał blade pojęcie, logiczne myślenie, to wchodzę w umysł. Ja po co? Do czego mi jest potrzebny? On jest sługą, a nie moim panem. Role się odmieniły. Nie, to nie jest człowiek. To jest część umysłu, która była oddzielona. Widziała w dualizmie, ale ja już teraz nie widzę w dualizmie. I nie będę przyklał wszystkich jak leci. Bo ja chronię swoją energię. Stawiam granice dość. Używam ognia. Jeśli ktoś za mocno dotyka, chce wzbudzić echo i sprawdzić, to mogę pokazać, jaka siła jest ognia. Przepraszam, jaka moc jest ognia. Ja nie używam rąk, ja używam energii. Tańczę z nią. Jestem, jak Bruce Lee powiedział, bądź jak woda, przyjacielu. Woda czasem płynie, tańczy albo niszczy. Pięknie to odebrane jest. To odczytasz, to wtedy nie jesteś takim potulnym mistrzem, nauczycielem, jak to można powiedzieć. Ja nie, tak jak podkreśliłem, nie jestem mistrzem. To są tylko słowa. Wtedy możesz pokazać ogień w wzroku, w energii. Jak naciskasz na takie delikatne impulsy. I wtedy, to ego ci naciska. Nie, to nie jest ego, kochany. Nie pozwalasz, bronisz swojej energii. A jeżeli nie kierujesz uwagi tam, na co chcesz, jeżeli rozdajesz energię na prawo i lewo, bo jesteś jak bateria, drogi bracie, droga siostro. Morfeusz fajnie pokazał. Zamienia ludzi w baterię. Jesteś baterią i rozdajesz swoją cudowną energię do systemu, do telewizji, do karmienia i dawania pieniędzy innym. Tak, drogi bracie, droga siostro. Dobra, wiecie co, kończę te nagranie, bo miały być krótsze odcinki, ale widzę, że te tematy nie chcą się skończyć na razie, ale to jest tylko takie nie mam bladego pojęcia, kiedy przestanę, po prostu poczuję to, przestaję, mogę udzielać jakichś informacji prywatnie albo przy kontakcie ze sobą, albo w spotkaniach, albo w różnych takich miejscach, gdzie rezonuje moja częstotliwość, moja energia i wtedy możemy, jeśli poczujesz, że ty tego potrzebujesz, a nie chcesz coś wymusić, sprawdzić albo skontrolować, czy jestem bardzo duchowy, czy bardzo nieduchowy, czy ja jestem, nie jestem. Jestem wszystkim, jestem niczym. Ze ścieżki, z głębi serca, z głębi radości, harmonii, z esencji istnienia, z obecności. Pozdrawiam Was serdecznie. Echo w obecności.